Witajcie kochani, bienvenidos a Cuba. Pozdrawiam Was serdecznie z trzeciego co do wielkości miasta na Kubie, Camagüey. Zobaczcie najpierw parę widokówek z tego miejsca, a potem Wam coś opowiem. Kuba. Tak inny świat. Pierwsze reakcje, tylko uśmiech na twarzy. Zresztą podejrzewam, że to samo się z Wami działo, jak patrzyliście na te widokówki. Pokazywałam Wam chronologicznie to, co pierwsze żeśmy widziały. I myślę, że chyba największa nasza radość była, jak zobaczyłyśmy auto, które nas odbiera z lotniska i którym będziemy jechać do klasztoru sióstr. Także wiele innych unikalnych widokówek, jak nigdzie indziej na świecie. Rzeczywiście Kuba jest taką wyspą oddzieloną od świata z wielu różnych względów, zaczynając od geograficznych, poprzez wiele innych, o których zapewne wiecie. Tu jakby czas się zatrzymał. I ma to swój niezwykły urok. I można rzeczywiście chodzić i się zachwycać tym wszystkim, co jest tutaj inne. I tak inne. Pewnie nie jest to aż taką radochą, jak się tutaj żyje. I to wszystko, co inne, zaczyna się odczuwać już nie tyle jako ciekawą egzotykę, ale jako duży trud. Kochani, dziś taki będzie niezwykły odcinek naszego vloga, w którym opowie Wam co nieco także jedna z moich sióstr. To takie moje marzenie, żeby moje siostry coś więcej mogły Wam opowiadać przy różnych okolicznościach. Nie zawsze jest na to czas. Tutaj na Kubie czas biegnie inaczej, na pewno. W ogóle Ameryka Łacińska, czas biegnie inaczej. I siostry moje znalazły czas. Zaczynamy od siostry Filipy, która opowie Wam trochę o swojej misji tutaj na Kubie, o jednym z takim najważniejszym zadaniu, posłaniu, które ona tutaj ma. Projekt Esperanza. Projekt Esperanza, nadzieja. Już dobrze się zaczyna, prawda? Nadzieja. Jak my wszyscy potrzebujemy nadziei, a już w ogóle ludzie żyjący na Kubie, myślę, że to jest podstawowa rzecz, której ci ludzie potrzebują. Nadzieja, że będzie lepiej. Nadzieja na to, że coś może się zmienić. Nadzieja na to, że są inne opcje, że w ogóle można żyć inaczej. Nadzieja. Esperanza. Siostra Filipa opowie Wam o tym projekcie, więc nie będę za dużo tutaj dopowiadać na wprowadzenie. A po jej opowieści podzielę się z Wami taką moją refleksją, która się we mnie zrodziła, taką duchową refleksją, która się we mnie zrodziła, jak wysłuchałam jej opowieści o tym projekcie i wiedząc już o tym, jak on tutaj funkcjonuje, po prostu posłuchajcie siostry Filipy. Zapraszam. Nazywam się siostra Filipa i od 8 lat pracuję na Kubie. 6 lat temu podjęłyśmy taką inicjatywę projektu pracy z kobietą. Pracy z kobietą, pracy z młodą dziewczyną
i dałyśmy temu nazwę Projekt Esperanza. Projekt Esperanza Kuba, właśnie z tego względu, że zrodził się na Kubie. Projekt jest dedykowany do kobiety młodej, do matki, do kobiety też, która znajduje się w momencie czasem trudnej decyzji urodzenia swojego dziecka lub nie. Skierowany także jest do osób, które dokonały już aborcji. Projekt pracuje tutaj głównie oczywiście z Kubanką, która znajduje się w sytuacji bardzo trudnej z racji sytuacji politycznej kraju, w bardzo trudnej sytuacji moralnej, w bardzo trudnej sytuacji finansowej i projekt od 6 lat, od 7 właściwie, stara się tej kobiecie pomóc, towarzysząc jej duchowo, materialnie, wspierając ją i pomagając jej wybrać życie. Był to taki zwyczajny pomysł na początku. Pomysł jednej z pań, z Kubanek, która zauważyła właśnie trudną sytuację młodej dziewczyny, która chce dokonać aborcji. I zaproponowała mi pójście do kliniki, gdzie te dziewczęta tej aborcji dokonują. I przyznam się szczerze, na początku był to ogromny trud oczywiście. Po pierwsze, że klinika była bardzo oddalona od miejsca, gdzie mieszkałyśmy. Po drugie, no, było to coś zupełnie nowatorskiego, coś, czego się nie robiło na Kubie, ponieważ Kuba jako jeden z pierwszych krajów zaakceptowała aborcję w 1936 roku. Pierwszym krajem na świecie, który zaakceptował aborcję, była Rosja i zaraz po Rosji była Kuba. A więc też Amerykanki przyjeżdżały na Kubie dokonać legalnej aborcji. Kobiety ze Stanów Zjednoczonych tutaj mogły dokonać legalnej aborcji. A więc problem jest bardzo złożony, bardzo duży, no i legalny, że tak powiem, nie? Czyli młoda dziewczyna, my chodzimy do kliniki, do której dokonuje się aborcji, rozmawiamy z tą dziewczyną. Najpierw staramy się pokazać jej wartość życia, wartość kobiety, wartość dziecka, czyli podkreślamy wartości ludzkie, bardzo ludzkie. I dopiero później mówimy o Bogu, dlatego że wielokrotnie te dziewczęta są kobietami z ulicy, są dziewczętami z ulicy, nie znają Boga, prawda? Z racji sytuacji politycznej kraju. I docieramy do nich z treściami bardzo ludzkimi najpierw. I dopiero później mówimy o Bogu. Proponujemy im pomoc i każda z dziewcząt otrzymuje takiego anioła. Ten anioł chodzi do niej co miesiąc, odwiedza ją, towarzyszy jej, mówi jej o Bogu, czasem pomaga zwyczajnie, prawda, żywnością, w sposób bardzo materialny, zwykły. Towarzyszymy tej kobiecie nawet w szpitalu, kiedy ona rodzi i rok później. Czyli takie towarzyszenie jest dwuletnie, czyli cały czas ciąży i rok później. I bardzo często kończy się nasze towarzyszenie takie, typowo tak jak zakłada to projekt, chrztem. Te dzieci po prostu chrzcimy, stają się one dziećmi bożymi. Takie jest nasze założenie i taki jest nasz plan. Projekt aborcji jest problemem ogromnie złożonym, prawda? Nie można sądzić dziewczyny, która dokonuje się takiego czynu, bo nikt z nas nie wie, jakby się zachował w sytuacji dziewczyny, młodej kobiety, matki albo kobiety zaawansowanej w latach. Nie? Takiej dziewczynie przedstawiane są wszystkie konsekwencje fizyczne, czyli to, co ona może ewentualnie cierpieć po aborcji. Ale oprócz tego wiemy, że po aborcji są ogromne skutki też duchowe, psychiczne. I takim dziewczętom staramy się powiedzieć o tym, że nie tylko dokona się coś bardzo fizycznego i szybkiego czasem, tylko że ona ten ciężar aborcji będzie dźwigać przez całe życie. Ktoś kiedyś dokonał takiego pięknego porównania, że matka, która rodzi, w momencie, kiedy przytula dziecko, ten ból rodzenia znika, ona go zapomina, ponieważ przytula swoje dziecko, które nosiła w łonie 9 miesięcy. Natomiast ból aborcji będzie nosić przez całe życie. I jest wiele kobiet, które dokonując 1, 2, 3, 4, 5, 10 aborcji na Kubie, liczą, ile lat miałoby jej dziecko, która to jest aborcja, ile lat miałby dzisiaj jej syn. A więc to nie jest tak, że
pozbywamy się problemu w momencie aborcji. Ten problem z nami idzie, ten problem cierpimy, ten problem musimy później uzdrowić. Jest bardzo długi proces uzdrawiania, bardzo długi proces terapii i pracy z tą kobietą. Bogu dzięki i dzięki wielu osób, które nas wspierają, bo jesteśmy wolontariusze, którzy wchodzą do kliniki, 2 osoby, które rozmawiają blisko z dziewczętami, ale są też osoby w projekcie, które modlą się. I są to tacy wolontariusze, którzy nie mogą dzisiaj chodzić, bardzo często są przykuci do łóżek, osoby chore, ale te osoby modlą się za nich. I wiemy, że to jest zawsze taka obopólna praca, tych, którzy pracują aktywnie i tych, którzy są tacy pasywni, prawda, modląc się za nas. I widzimy dzisiaj efekty tego. Projekt pomógł ponad 100 kobietom i udało się uratować od aborcji ponad 200 dzieci, 200 dzieci. Tu mówimy, czyli tych, którzy pochodzą z Camagüey, prawda, czyli Kubańczyków. Udało nam się uratować 200 Kubańczyków. No i przypadków jest mnóstwo, bo te kobiety przychodzą wielokrotnie z takim mitem zabiegu, mitem aborcji, jako coś bardzo łatwego. Nie? Miałyśmy taki przykład pielęgniarki, 42-letniej już kobiety, która miała córkę 7-letnią i 16-letnią i zaszła w ciążę. To była jej kolejna relacja, no ale mąż w którymś momencie powiedział, że nie chce jakby być z nią, wyjeżdża do Hiszpanii, tam szukać lepszego życia. I zostawił ją z 2 dzieci i w ciąży. I dla niej jedynym rozwiązaniem było usunąć dziecko, dokonać aborcji. A więc spotkałyśmy się w klinice i ona przejrzała na oczy, słuchając nas, podeszła później do nas i mówi: siostro, ja przecież jestem pielęgniarką. Ja przez 20 lat broniłam życia. Jak to jest możliwe, że ja dzisiaj jestem tutaj i ja chcę go zabić? Ja po prostu chcę, żeby dokonać aborcji. Mówi: nie, chcę urodzić to dziecko, będę dźwigać ciężar samotnej matki. A więc miała bardzo trudną taką ciążę, z tej racji, że była już właśnie kobietą w zaawansowanym wieku, w szpitalu przez miesiące. W czasie ciąży przychodzi do niej właśnie ta jej 16-letnia córka i mówi: mamo, jestem w ciąży. A więc ona mówi: jak ja, będąc już kobietą w tak zaawansowanym wieku, powiedziałam tak życiu, ty też musisz powiedzieć tak życiu. Nie ma opcji, że tego usuniesz. Też będziesz matką, ja ci pomogę. A więc ona urodziła syna, pięknego syna, nazywa się Diego, i córka niedługo po niej urodziła też syna Mateusza. Ale czasem wiemy, że życie jest tak interesujące i przychodzi z wieloma niespodziankami i czasem tragedia w cudzysłowie niesie kolejną tragedię. Tak w cudzysłowie oczywiście, bo to było szczęście i błogosławieństwo Boże. Niedaleko mieszkała jej siostrzenica. I siostrzenica, która też miała relację, przychodzi i mówi: ciocia, jestem w ciąży. 3 kobiety bardzo bliskie sobie, samotne matki tak naprawdę, bo nie miały żadnej stałej relacji, nie miały związków małżeńskich, a więc ta kobieta mówi, pielęgniarka mówi: ja zostawiłam dziecko, moja córka też, ty też go urodzisz. I dzisiaj wszystkie 3 mają pięknych chłopców i są szczęśliwymi matkami. Czyli jak taki łańcuch dobra, łańcuch życia, jednak wybierania życia dochodzi jest dużo bardziej szeroki. Nie? Jeżeli wybieramy dobro, za tym dobrem idzie kolejne dobro. Oczywiście początki dzieł Bożych, ufamy, i wielkich dzieł, albo zwyczajnych trudów w naszym życiu, no są trudne, prawda? Człowiek się sprzeciwia albo się buntuje, wiedząc, że Pan Bóg tego od niego chce. I tak było też z projektem. My czułyśmy, że Pan Bóg od nas chce tej misji i że mamy dalej ją kontynuować. Dosłownie rok czasu chodziłyśmy ze 4-5 kilometrów w słońcu, kubańskim słońcu, raz w tygodniu, żeby z tymi dziewczętami rozmawiać. Był to ogromny trud i ta pani, która mi towarzyszyła, w
pewnym momencie, już po takim roku trudu i bez efektów, mówi do mnie: siostro, mój mąż powiedział, że to nie ma sensu, że to nie przynosi żadnych owoców, że dziewczęta tak naprawdę słuchają nas, ale no, nie chcą nas usłyszeć. Nie? I mówi: siostro, mój mąż powiedział, że nie pozwala mi już więcej tam pójść, że to nie ma sensu, że powinnam to zostawić. No i ja przyznam się szczerze, no nie mogłam zmusić tej kobiety, prawda, do pójścia ze mną na nowo, do kontynuowania dzieła. I dosłownie dzień później dzwoni do mnie dziewczyna i mówi: siostro, ja was słyszałam. Ja słyszałam, co mówiłyście, chcę, żebyście mi pomogły. Potrzebuję waszej pomocy. I to był dla nas taki ogromny zastrzyk energii i sił i oczywiście argument do tego, żeby ta misja trwała. Nie? I argument oczywiście dla tego męża, mojej towarzyszki, która mówi: oczywiście będziemy dalej chodzić, kontynuować. I od tego się zaczęło tak naprawdę. Od tego pierwszego telefonu się zaczęło. Dzisiaj chłopiec ma 6 lat i nazywa się Lasander. Takie jest jego imię, znamy go doskonale, odwiedzamy go po dzień dzisiejszy, towarzyszymy mamie i tak się zaczęło. I później był telefon następny i dzieło rosło, dziewczyny się przybliżały do nas i życie jest zbawione. Oprócz towarzyszenia takiego duchowego i psychicznego trochę dziewczynie, która chce dokonać aborcji, która ją też dokonała, jest zwyczajnie pomoc materialna, czyli my jako projekt przygotowujemy wyprawkę dla takiej dziewczyny. To są rzeczy też, które są nam podarowane, które Boża Opatrzność się troszczy o nas, którzy podarują nas kobiety też, które przeżyły już czas swojego, no, czy tam dzieci, nie? Rośnięcia swoich dzieci. Te rzeczy do nas po prostu przynoszą, dzielą się z nami tymi rzeczami. Albo też no, musimy je kupować z ogromnym trudem, czasem, bo na przykład nie ma pieluch, nie ma chusteczek mokrych, prawda, że w Polsce to jest tak bardzo normalne, nie ma patyczków do uszu, czyli dziewczęta nie mają czym leczyć na przykład, nie, dzieci. No to są takie bardzo proste rzeczy, których tutaj nie ma. My im to podarowujemy z racji tych dobroczyńców, których mamy, nie? A więc przygotowujemy jej wyprawkę kompletną razem z łóżeczkiem, razem z wanienką i z wszystkimi rzeczami, które dziecko potrzebuje. No i to jest szok, zawsze to jest szok. To są rzeczy, których dziewczęta nie znają tutaj, nie wyobrażają sobie, że są, bo pierwsze, że kosztują bardzo dużo. Po drugie, uważają, że to nie jest tak konieczne, prawda? Świat cały funkcjonuje tak, że wszystko mamy w zasięgu ręki. Natomiast kobieta kubańska i Kubańczyk przyzwyczaił się do wielu braków. On po prostu żyje z tym, co ma, z tym, co może znaleźć, z tym, co mu podarują. On po prostu przyzwyczaił się do minimalizmu. I kobiety kubańskie tak samo przyzwyczaiły się do bardzo podstawowych potrzeb. Nie? Czyli dla nich jest to duża pomoc, i zawsze są wdzięczne. To są zawsze też lekarstwa dla dzieci, takie pierwsze potrzeby, które dziecko ma. Także to projekt też zapewnia dziewczynom i matkom. Towarzyszy mi osoba świecka, matka, no bo ja nie jestem matką fizycznie, nigdy nie byłam matką i nie będę matką z tej racji, że wybrałam życie zakonne, ale mi jako osoby konsekrowanej, jako osoby zakonnej, daje to takie poczucie spełnienia, daje to radość przytulenia dziecka, nawet jeśli nie jest się matką fizyczną, jest tak wielka i dzielenie się miłością daje taką radość, że jest to w każdym człowieku, dużo bardziej w kobiecie, nawet jeśli nie jest matką fizyczną. Nie? I tutaj nasz ksiądz biskup z naszej diecezji mówi, że jesteśmy jedynymi zakonnicami, które mamy dzieci. Prawda? To nie jest jedno, dwójka, trójka, tylko jest wiele tych dzieci. I ja przyznam się szczerze, miałam taki moment w moim życiu zakonnym, kiedy pracowałam w domu samotnej matki i pewnego dnia w kaplicy przyszła mi taka wątpliwość. Pomyślałam sobie, może jednak będę matką, ale matką taką prawdziwą, fizyczną, że będę rodzić te dzieci. I przyszła mi taka myśl bardzo jasna, którą pamiętam do dnia dzisiejszego. Jakbyś była matką fizyczną, mogłabyś mieć
dwójkę, trójkę dzieci albo czwórkę, a będąc siostrą zakonną, możesz mieć ich wielu. Nieograniczoną ilość dzieci. I przyszedł na mnie ogromny pokój i spełnienie siebie jako osoby zakonnej. Nigdy nie miałam wątpliwości, czy mam być matką fizyczną, czy duchową. Nigdy. Bo wiem, że jako siostra zakonna mogę być matką dla wielu. Zobaczcie teraz parę widokówek z Kuby, a potem moja refleksja po wysłuchaniu siostry Filipy. Było taką moją wielką radością być świadkiem tego, co to znaczy odzyskać nadzieję. Jedna taka dziewczyna, młoda kobieta, która poszła do kliniki z myślą o aborcji, wyszła z niej z nadzieją i dane mi było ją poznać. 31-letnia dziewczyna, piękna dziewczyna, w dość zaawansowanej ciąży. Ten brzuszek był taki widoczny. Była tam ze swoim partnerem, ze swoją mamą. Dziewczyna, która bardzo chciała mieć dziecko. Bardzo chciała mieć dziecko. I nagle, kiedy zaszła w ciążę, zaczęły nachodzić ją takie lęki, takie niepokoje. Tak nie wiedziała, jak sobie z tym poradzić, że postanowiła, no właśnie, dokonać aborcji. I jakie to piękne było, że w tym momencie, kiedy jej zabrakło nadziei, kiedy jej zabrakło innych rozwiązań, kiedy wydawało się, że to jest jedyna opcja dla niej, pomimo że bardzo pragnęła dziecka, ale w danej chwili wszystko wydawało się przeciwne temu. I nagle pojawia się ktoś, kto jej daje nadzieję. Mówi: słuchaj, ja przejdę przez to z tobą, ja ci pomogę, my ci pomożemy. Nas jest więcej i my ci pomożemy. I ta dziewczyna mówi: dzięki, to jest właśnie to, czego potrzebowałam usłyszeć. Ja nie chcę tej aborcji, ja tylko chcę pomocy. I ta pomoc została jej dana. I zobaczcie, aborcja to jest jeden obszar, w którym rzeczywiście nagle człowiek się staje przed taką sytuacją, która wydaje się bez wyjścia, ale jest tak dużo naszych sytuacji w naszym życiu, kiedy nie tyle jakieś radykalne rozwiązanie jest tym właściwym, ale konieczny jest człowiek, który powie: ja przejdę przez to z tobą. Ty nie jesteś w tym sam. I to naprawdę nie trzeba jakichś wielkich rzeczy, słuchajcie, naprawdę w wielu sytuacjach życia moglibyśmy być takim kimś dla kogoś, kto potrzebuje nadziei,
kto potrzebuje realnego wsparcia i jakiegoś zobowiązania się, że będę Ci towarzyszył. Tak wiele życiowych dramatów mogliby ludzie być pozbawieni ich, nie musieliby przez nie przechodzić, gdybyśmy tylko mieli odwagę zaangażować się w ich historię na jakimś trudnym odcinku ich życia i towarzyszyć im. To jest takie zaproszenie dla nas do takiej wyobraźni miłosierdzia, żebyśmy naprawdę widzieli, co się dookoła nas dzieje i byli takimi aniołami dla ludzi dookoła nas, nawet nie mając jakichś wielkich pieniędzy, jakichś środków finansowych, ani nawet nie wiadomo ile czasu, ale żeby się zaangażować. Jak słuchałam siostry Filipy, też poza nagraniem, jak opowiadała mi o tym, jak ten projekt się rozwijał, bardzo mnie dotknęły początki tego projektu, jak mówiła o tym, że bardzo długo nie było żadnych efektów ich pracy. I chcieli się z tego wycofać. Zobaczcie, jest tyle rzeczy tyle sytuacji w naszym życiu, kiedy chcemy się wycofać, kiedy nie wystarcza nam cierpliwości, wytrwałości, kiedy się zniechęcamy i przestajemy robić jakieś dobro, ustajemy w drodze. Większość ludzi na drodze duchowej ustaje w połowie drogi albo zupełnie na początku drogi, bo nie wystarcza im wytrwałości. Właśnie słuchając opowieści siostry Filipy, przypomniało mi się ten fragment z dzienniczka, do którego często wracam. To jest numer 1488, kiedy Jezus mówi do siostry Faustyny: wiedz, że największą przeszkodą do świętości jest zniechęcenie i nieuzasadniony niepokój. Wiedz, że największą przeszkodą do świętości jest zniechęcenie i nieuzasadniony niepokój. Zniechęcenie i niepokój. Słuchajcie, najczęściej przychodzące pokusy na nas. Zniechęcenie i niepokój. Jak się posłuchamy nawzajem, o czym są nasze rozmowy, ile tam jest zniechęcenia, ile tam jest niepokoju, i jak często ten niepokój jest naprawdę wyprodukowany przez jakieś nasze lęki, to nie jest taki bardzo realny niepokój. To jest niepokój, który bazuje na naszych wyobrażeniach, na tym, czego my się spodziewamy. Piszemy czarne scenariusze, a wcale tak nie musi być na czarno. Tak jak tu widzicie, jest bardzo kolorowo, może być bardzo kolorowo. Ale zniechęcenie. To jest coś tak strasznego, jak sobie pomyślimy o tym, jak wiele dobra mogłoby się wydarzyć w naszym życiu i w życiu innych ludzi, gdybyśmy się za wcześnie nie wycofali, gdybyśmy wytrwali. Ile razy w życiu mi to pomogło, że wiedząc to, co Jezus mówi, że największą przeszkodą na drodze do świętości, świętość, czyli szczęście, taka pełnia szczęścia, największą przeszkodą na drodze do tej pełni szczęścia jest zniechęcenie i nieuzasadniony niepokój, czyli to, co mnie powstrzymuje w drodze. Pomyślcie teraz o takich sytuacjach w waszym życiu z przeszłości i o tych, kiedy właśnie tak się stało, że gdzieś przeczuwacie, że mogło się wydarzyć jakieś dobro, ale zatrzymaliście się na początku czy w połowie, nie wiadomo nawet, na jakimś etapie drogi po prostu się zatrzymaliście, bo zatrzymało was zniechęcenie, brak wytrwałości, jakiś niepokój. I pomyślcie też o tym, co teraz w waszym życiu się dzieje. Gdzie są takie obszary, gdzie Pan Bóg zaprasza was do wytrwałości, a jesteście bardzo kuszeni do zniechęcenia i do niepokoju. Pomyślcie o tym i porozmawiajcie z Jezusem o tym. Nazwijcie te rzeczy. To jest bardzo ważne. Zobaczyć, nazwać i z tym zauważeniem, z tą diagnozą swoistą pójść do Jezusa i powiedzieć: to daj mi lekarstwo. Czyli daj mi łaskę potrzebną, żebym się nie zniechęcił. Daj mi tę łaskę wytrwałości i wytrwale prosić Go o wytrwałość. I nie zniechęcać się, że jeszcze nie jesteś superbohaterem, że jeszcze ci wszystko łatwo nie idzie, tylko właśnie jak po gruzach. Ale idzie. Ale ty jesteś w drodze, ale ty ciągle idziesz. A więc animo, jakby powiedzieli Kubańczycy, wytrwałości, odwagi, coraje. Nie zniechęcajcie się. Wytrwajcie na dobrej drodze.
Pozdrawiam Was bardzo serdecznie z Kuby, z pierwszego odcinka, kończąc pierwszy odcinek naszego vloga. Cieszę się, że możecie jakoś uczestniczyć w tych naszych podróżach z nami, że mogę robić dla Was te nagrania, że mogę się dzielić z Wami tym dobrem, pięknem, które tu widzę i przeżywam, bo piękno i dobro dzielone się pomnaża i to jest dla mnie dodatkowa radość, że nie tylko ja coś tu widzę i przeżywam i odkrywam, ale że mogę się tym z Wami dzielić. Więc Bogu za to wielkie dzięki i także wielkie dzięki Wam, dzięki którym to dzieło Blisko Rachamim może żyć, kontynuować swoją pracę, swoją misję i rozwijać się. Wielkie dzięki dla wszystkich naszych patronów. Jeśli chcecie, możecie do nich dołączyć. Raz jeszcze dziękujemy, modlimy się za Was, módlcie się za nas i niech się dzieje dużo dobra. Z Bogiem.